Witamy serdecznie po raz kolejny. Witam Ciebie, Piotrze, witam wszystkich naszych słuchaczy. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie zajrzeli do tematu związanego z jedną postacią, z takim Jackowskim, ale troszeczkę z innej epoki. Ja Ci się przyznam, że mam wyśmienity materiał na temat Jackowskiego i zrobiłem fantastyczny program, prawie godzinny, gdzie przeanalizowałem, proszę Ciebie, jego przepowiednie, pewne rzeczy, czy możliwe jest dziedziczenie pewnych darów i tak dalej, i tak dalej. I ciągle waham się, czy to wpuścić, czy to nie wpuścić. Myślę, że za jakiś czas to wpuszczę, ale kapitalnie to przeanalizowałem, zajęło mi to troszeczkę czasu, więc też będzie na kanale bardzo ciekawa rzecz. A dzisiaj chciałem, żebyśmy sobie porozmawiali na temat innej postaci, troszkę starszej, bo mało w ogóle kto wie, ale przed Jackowskim w polskich mediach brylował inny jasnowidz. No właśnie, tym jasnowidzem był niejaki Marian Węcławek. Kim on tak naprawdę był? No właśnie, to porównanie Węcławka i Jackowskiego nie jest przypadkowe, dlatego że nawet w nielicznych publikacjach na temat Węcławka, który jest taką postacią zapomnianą tak naprawdę przez wiele osób, na pewno przez to młodsze pokolenie, często się pojawia jego porównanie do Jackowskiego z kilku powodów. Po pierwsze, obaj panowie byli medialni bardzo. No oczywiście Węcławek nie miał internetu i pewnie większą popularność by zdobył, gdyby mógł. No. Formalnie mógł, dlatego że zmarł w 2010 roku, ale jakoś w ogóle się przestano nim interesować. Czyli to oparcie na szkło to jest jedno. Druga rzecz to jest strzelanie przepowiedniami, jak z karabinu. Obaj panowie produkowali w przypadku Węcławka ogromną liczbę przepowiedni. I trzecia rzecz, która ich łączy, no to, że były to najczęściej przepowiednie takie straszliwe, takie, które wywoływały emocje, mówiły o najgorszym, o nadejściu najgorszego i niestety nie zawsze się to sprawdzało. Tak to wyglądało. A kim był Marian Węcławek? No, to był mieszkaniec Leszna, który swego czasu był bardzo popularny w prasie, głównie lokalnej. W prasie z zachodniej Polski, z dzisiejszego tam wielkopolskiego, dolnośląskiego, dlatego że on często właśnie odnosił się w tych swoich przepowiedniach do miast Polski Zachodniej, do Wrocławia, czy tam do innych miast województwa wielkopolskiego. Mówił o zachodniopomorskim, tak jakoś o Polsce, wschodniej to już tak nie bardzo. Znaczy wspominał tam co nieco, ale jakoś był osadzony mentalnie na tym zachodzie. On twierdził, że swoje zdolności miał co najmniej od okresu powojennego i że on używał tych zdolności, natomiast trudno mi wskazać rok, kiedy on się dokładnie aktywował, kiedy się pojawił po raz pierwszy w przestrzeni medialnej. Na pewno najwcześniejsze wzmianki o nim, jakie znalazłem, no to był 92 rok, kiedy on się pojawił. No zapewne za PRL-u to nie mógł za bardzo, bo to nie było mile widziane i pewnie zostałby obśmiany w prasie. Zresztą jeżeli chodzi o stanowisko dziennikarzy wobec Węcławka, no to ono też było takie trochę dwuznaczne. Co jeszcze o nim wiemy? No, posługiwał się zupełnie innymi metodami niż Jackowski, to jest po pierwsze. Po drugie, wystąpił ponoć w telewizji również. Także to nie było tylko tak, że on się w prasie pojawiał, bo on zaliczył występ w TV. Niestety trudno mi do niego było dotrzeć. Prawdopodobnie był to znany w latach 90. talk show polsatowski. Możliwe też, że występował w jakiejś telewizji lokalnej, możliwe, że występował w radiu, no ale do tych materiałów dotrzeć się nie da, chyba że ktoś to zarejestrował i wrzucił do sieci. Natomiast jak się poszuka materiałów o Węcławku w internecie, no to jest artykułów w miarę dużo, tylko że one praktycznie są przygotowane z jednego materiału. Natomiast ja dotarłem do skanów artykułów, tam w Archiwum Nieznanego Świata też trochę było. No i tak udało się zrekonstruować tą bardzo ciekawą postać. Marian Węcławek zmarł w roku 2010 w wieku 86 lat. Ostatni raz właśnie chyba w 2010 prorokował na łamach jednej z lokalnych gazet, że trzecia wojna światowa wybuchnie w 2024 albo w 2025.
Tak, co też było ciekawe, ale Węcławek znany był z tego, że w zasadzie tą wojnę prorokował co rok, także trochę mu się to przesunęło. No w jaki sposób on w ogóle uzyskiwał swoje przepowiednie? Nie wiem, czy jest ci wiadome, albo w ogóle dlaczego nazywano go śpiącym prorokiem, bo też takie określenie istniało. Tak, generalnie określenie śpiący prorok to jest stosowane do Edgara Cayce'ego. To jest no, na pewno znany na tym kanale jasnowic, wizjoner może raczej amerykański, także uzdrowiciel. No i Edgar Cayce, pamiętamy, że miał taką specjalną metodę, że on zapadał w coś w rodzaju snu, no i w czasie tego snu odbierał informacje. Natomiast Marian Węcławek wierzył, że po pierwsze, no jego zdolność jest darem od Boga, czyli tam jak mu pokazało się coś odnośnie przyszłości, to było dane od Boga, natomiast jak już się pomylił, to szatan akurat był. To mówił otwarcie. Ale jakie były jego metody? No po pierwsze, takimi jego 2 atrybutami to był zeszyt, taki brulion, wiesz, jak to wtedy były, no długopis i poduszka. Węcławek miał zapisywać na kartce, o czym ma być sen, bo uważał, że sny są właśnie takim rezerwuarem wizji. No i potem szedł w kimę po prostu i kiedy wstawał, no to spisywał to, co mu się przyśniło. To tak jak ja, bo ja też mam taką metodę, że spisuję, to nie wiem, może kiedyś to opublikuję, jak zobaczę, że coś się zdarzy, nie? Ja też kiedyś próbowałem coś takiego robić, natomiast kiedy rano się okazywało, co tam było w tym zapisie, to albo jakieś nie do odczytania bazgru, albo jakieś totalne głupoty. I on, co ciekawe, tych zeszytów zapisał i tu są różne sugestie, że nawet kilkaset, tak? Bo on ponoć wstawał rano, zwykle był zmęczony po tych, wiesz, wizjach nocnych, no i zapisywał wszystkie rzeczy. Ponoć były takie zeszyty w jego kolekcji, które były poświęcone konkretnym zdarzeniom, konkretnym postaciom, na przykład Aleksandrowi Kwaśniewskiemu na przykład. No bo to, wiesz, to był ten okres boju o kampanię prezydencką, także Węcławek na przykład dużo mówił o Wałęsie, akurat mu się sprawdziło, że Wałęsa nie będzie prezydentem, nigdy już, będzie tylko raz. Mówił o Wałęsie jednak, że ten będzie zagrożony, znaczy czyha na niego wielkie niebezpieczeństwo, ktoś będzie go chciał tam, wiesz, usunąć. W jego przepowiedniach jest dużo takich elementów politycznych, natomiast te jego przepowiednie generalnie to są bardzo takie hardkorowe, no bo tam różne wątki się pojawiają związane z rzeczami takimi jak papiestwo, trzecia wojna światowa, Watykan w Częstochowie na przykład, bo tak ma być ponoć i tak dalej. Także no, postać jest niewątpliwie ciekawa i te jakieś podobieństwa do Jackowskiego oczywiście są. No bo to był taki, wiesz, specyficzny okres w ogóle w tych latach 90. Zainteresowanie Kaszpirowskim, potem zainteresowanie Zbyszkiem Nowakiem, ręce, które leczą, to energetyzowanie wody słynne, takie, wiesz. No i Węcławek gdzieś tam w tym wszystkim próbował wystąpić, no tylko, że on był też osobą już wtedy starszą, miał parcie na szkło, bo to było widać, no ale chyba nie miał takiej siły przebicia, zresztą nie jestem pewien, czy w tamtym okresie jasnowidzenie takie było traktowane tak, jak jest dzisiaj traktowany Jackowski, bo Jackowski to czasami jest tak, że nie ma dnia, żebyś nie wszedł do internetu i nie zobaczył nagłówka, co on tam prorokuje, co wieszczy. I to nie mówię, że... prognozą pogody, nie? Bo ja bardzo lubię takie właśnie nagłówki na Onecie, czy zima będzie, Jackowski już wie, no nie? Na przykład. Tak, ale on teraz już, jeżeli idzie o Jackowskiego, on już idzie w trochę inne sfery, może kiedyś o tym porozmawiamy, a Węcławek, no cóż, oczywiście popularności takiej nie zdobył, bo jak mówię, nie miał gdzie, nie było internetu. Telewizja mogła go pokazać, ale to wszystko. On był jasnowidzem prasowym przede wszystkim. Konsultowano się z nim często na początku roku, pytając, co się wydarzy, panie Marianie, no i pan Marian odpowiadał, co się wydarzy w tym roku, co się wydarzy w dalekiej przyszłości. Także tak to wygląda. On miał te przepowiednie naprawdę niektóre takie, wiesz, interesujące. No ten Watykan w Częstochowie to jest jedno, ale
na przykład miał taką przepowiednię, że będzie drugi papież Polak, na przykład, albo że będzie jeszcze papież Nigeryjczyk, ale kiedy indziej na przykład mówi, no bo te wizje też miał niespójne, kiedy indziej mówi, że będzie tylko 2 papieży po Janie Pawle II, no to tak naprawdę to też nie za bardzo się sprawdziło. No tak, no właśnie, co on mówił w ogóle o Polsce, albo o III wojnie światowej, czy o Kościele, bo o tej Częstochowie już nadmieniłeś, prawda? Że ona będzie tym Watykanem. Zresztą w ogóle według jednego proroctwa papież będzie uciekał i schroni się w ogóle w Częstochowie, jako w tym otworzy sobie, nie wiem, czy to jego była przepowiednia odnośnie tego, że właśnie to tu zrobi drugi taki Watykan, nie? Tak, tu albo w Madrycie. To znaczy on mówił, że będzie chyba 2 papieży po Janie Pawle II. Czyli to jeszcze akurat jest przepowiednia, która ma prawo się wydarzyć. Co mówił o Polsce? Generalnie o Polsce mówił same dobre rzeczy. Czyli po pierwsze, no, jeżeli dojdzie do III światowej, no to Polska wyjdzie obronną ręką z tego wszystkiego. Żadne tutaj bomby nie spadną ponoć. Przewidywał jakieś tam zawieruchy w miastach zachodnich, na przykład we Wrocławiu. Natomiast on ogólnie był taką miał wizję, wiesz, mesjańską dość, to znaczy twierdził, że Polska będzie punktem odniesienia, że Polska jako jeden z niewielu krajów przetrwa tą III światową, że z Polską się będą chciały połączyć inne kraje byłego ZSRR, tak? Co jeszcze mówił? No, że imperium będzie polskie, tak jakby, że będziemy sięgać tak jak dawniej na Kresy. I Watykan będzie w Polsce, w Częstochowie. Natomiast o III światowej to mówił bardzo dużo akurat. Większość jego przepowiedni jest z tym związanych i przekazywał kilka scenariuszy. No, jeden był taki, że Chiny uderzą na Rosję na przykład. Drugi był taki, że Turcja też się sprzymierzy z Chinami i to oni wejdą do Europy. No to wszystko miało trwać niedługo. Natomiast Węcławek mówił, tak przestrzegał, że na przykład eksplodują bomby jądrowe w Europie i Praga zostanie zalana zupełnie, że na świecie zostanie tylko 1/3 ludzi. Jak widzisz, tego proroctwa się czasem wykluczają, znaczy może nie wykluczają, ale są niespójne, także trzeba na to w ten sposób patrzeć, ale tego było naprawdę dużo. Jeżeli macie taką możliwość, to zasiądźcie sobie do Google'a i poszukajcie, bo co nieco można jeszcze wyszukać. Pomimo to Węcławek jest moim zdaniem zapomnianą postacią tak naprawdę z tych barwnych lat 90. On też swego rodzaju miał takie, bym powiedział, powiedzonka z tego, co kojarzę, tak? No i jakimi znaczy powiedzonka w ogóle, czym tak naprawdę chwalił się, jakimi przewidzeniami chwalił się? Tak, no, miałem taki stały zestaw, o którym mówił, rzeczy, które mu się miały sprawdzić, tak? No to oczywiście co mu się sprawdziło? No, wybór papieża, jak każdemu jasnowidzowi. Wybór papieża, Czarnobyl, śmierć tam kilku sekretarzy miał przewidzieć, jakieś wydarzenia sportowe miał przewidzieć, no i oczywiście wielką powódź w 97, no bo co to byłby za jasnowic, który by tej powodzi nie przepowiedział. I to też jest dość ciekawe i to jest pewna zbieżność z Jackowskim, no bo Jackowski był jasnowidzem, jest jasnowidzem, no zawodowym, jakby nie było, i świadczył usługi takie psychometryczne dla ludności, czyli wiesz, no przewidywał, co się komu stanie. Więc Węcławek nie był jasnowidzem zawodowym, natomiast też czasami się bawił w tą psychometrię ponoć i przewidywał różnym ludziom, co się im stanie, co się im wydarzy, bo kiedy umrą. I on na przykład twierdził też, że też zna datę swojej śmierci. No i ponoć kiedy nadchodziła ta śmierć, to popadł w taką lekką depresję i bo wiedział, że koniec jest bliski. Także z tych rzeczy, o których powiedziałem, no to te przepowiedział. No ale odnośnie tych złych rzeczy, o których mówił, no to jeszcze oczywiście totalny upadek Zachodu, upadek Niemiec, Holandii, Ameryki. No oczywiście część tych terenów zostanie zalana. Mówił też o tym, że zmianie ulegnie mapa, linia brzegowa na świecie,
czyli wiesz, no, podnoszenie się poziomu wód i tak dalej. Także no, to jest ten taki stały zestaw, który odnajdujemy też u Jackowskiego tak naprawdę, no bo o większości tych rzeczy Jackowski cały czas mówi, tak? Czyli taki stały temat jak wojna, jak jakieś tam nieszczęścia, jak klimatyczne No, bo to tam jest taki zdarzenia. big zestaw, który przyciąga. Ja też zresztą w tym moim materiale na temat Jackowskiego powiedziałem, pewnie mnie tutaj niektórzy zaraz hejtują, nie? Ale jak coś, to niech w komentarzach piszą, może kiedyś się odważę wypuścić ten materiał. No to w mojej ocenie Jackowski jest takim wtórnym jasnowidzem, bo tak naprawdę on nie jest żadnym jasnowidzem, natomiast on sobie zyskał sławę dlatego, że gdzieś tam zwłoki znajdował, prawda? No i no, skoro nazwijmy to w cudzysłowie to żarło, no to teraz przejdziemy, jest podaż, jest popyt, no to teraz robimy jasnowidzenie, no nie? Więc jaka będzie pogoda w lutym, Jackowski już wie. I wiesz, i zawsze kiedy ktoś zarzucał, że to się nie sprawdziło, to się nie sprawdziło, to się nie sprawdziło, to potem zwolennicy Jackowskiego, bo on ma tylu samo zwolenników, co i przeciwników oczywiście, więc zwolennicy mówili zawsze, no ale ciała znajdował, no ale to jedno z drugim nie ma nic wspólnego, prawda? Bo można by sobie Tak, zadać pytanie, dlaczego znajdował te ciała i tak dalej, nie? ja sam byłem świadkiem takiej sytuacji, kiedy oglądałem jeden z jego programów, chociaż muszę powiedzieć, że nie należy do jego stałych widzów. Oglądałem tylko te programy, gdzie odnosił się do kwestii związanych na przykład z UFO, z obcymi, czy z jakimiś tam wydarzeniami. No i pamiętam, że oglądając jeden z odcinków, bardzo zareagował alergicznie tak na komentarz pewnej kobiety, która mu tam zarzucała coś. I przerwał tą swoją wizję przyszłości odnoszącą się pewnie do jakichś, wiesz, wielkich kataklizmów, nie pamiętam do czego, no i mówi, a kto znalazł tyle zwłok i tyle zwłok? No to Tak. on z całą... Że nawet jak coś się nie sprawdzi, to wracamy do tych zwłok. Ja sam byłem świadkiem czegoś takiego, że u mnie na kanale była jedna postać, która w międzyczasie, do której Jackowski dzwonił, prawda? Ta osoba poza kamerą powiedziała mi jakąś bajkę, jakąś bzdurę. No i wyobraź sobie, następnego dnia otwieram, proszę Ciebie, internet, stronę internetową, a tam najnowsza przepowiedź Jackowskiego. Jeb, a tu jest to samo, co ja poza kamerami dzień wcześniej słyszałem. To ja mówię, no jak on ma takich informatorów, to gratuluję. Ale dobra, tematu nie będziemy tego brali, rozwijali, bo to jest temat rzeka, no nie? Ale moim zdaniem, oj przepraszam, moim zdaniem to, jak oceniasz sobie, oj kurczę, pewnie powtórki zaraz przychodzą. Jak w ogóle oceniasz ty postać Mariana Węcławka i dlaczego, powiedz mi, twoim zdaniem Polacy tak bardzo lubią jasnowidzów? Jak oceniam Mariana Węcławka? No wiesz, on nie miał tak dużego obycia medialnego jak ma Jackowski, który wie, jak się zachować przed kamerą i wie, jak roztoczyć pewien nimb tajemniczości. Gdyby Węcławek żył i w dzisiejszych czasach nadawał, to pewnie też by się wyrobił przed kamerą, natomiast on miał taki dość, widać, że miał parcie na szkło, taki był, wiesz, pewny siebie, przebojowy, mówił, że tylko on na świecie posiada te zdolności, porównywał się do biblijnego Józefa na przykład, że jest najlepszym interpretatorem snów i tak dalej, także widać było pewne... No narcyzm pełną gębą, nie? No wiesz, nie wiem, czy narcyzm, nie znałem go, ale było to widać, że no lubił, jak to jego ego jest podłechtane i tak naprawdę dziennikarze to wykorzystywali, bo widać, że te teksty na temat Węcławka są takie dość ironiczne często. Tym bardziej, kiedy podkreślają, iż coś mu nie wyszło na przykład i on to przypisuje działalności szatana. Tak to wygląda. No ja go widzę, wiesz, jak wielu współczesnych jasnowidzów. My w Polsce tych jasnowidzów mieliśmy dużo. Tak naprawdę o wielu się nie pamięta, niektórzy w ogóle przepadli. Mieliśmy jasnowidzów, ale mieliśmy też dużą liczbę innych przepowiadaczy, którzy robili to przy pomocy innych metod. No to wiesz, to są różne szkoły przepowiadania tej przyszłości, ale ogólnie to było popularne. Nie wiem, jak było w PRL-u, nie pamiętam, jak było w PRL-u. Pamiętam tylko, że rozchodziły się różne przepowiednie, tak? Klimuszki na przykład, czy Królowej Saby i tego to Boża, ludzie to... przepowiednia z tego Boża. Tak, ludzie to czytali i chcieli w to wierzyć, natomiast no, dyskusji o tym nie było. Po roku 89, no, kiedy te media się skomercjalizowały i zapanowało takie
w bloku wschodnim ogólnie zapanowała taka moda na ezoterykę, na okultyzm, na metafizykę. I ci jasnowidze gdzieś się wtedy zaczęli pojawiać, tak jak Węcławek, no i z tego wszystkiego wyrósł jakoś Jackowski. Może też tak było, że jasnowidze w Polsce kiedyś, no wiesz, jasnowidz to jest ktoś, kto się nie powinien mylić i nie powinien za dużo mówić, no i Jackowski jest tego przeciwieństwem. No Biblia mówi wyraźnie, jak należy traktować, kto jest prawdziwym jasnowidzem, a kto złym, że jeśli chociaż się jedna rzecz nie sprawdzi, jest to fałszywy i to mówi wyraźnie Biblia. No nie może być tak, że my weźmiemy, nie wiem, 50 koncepcji Jackowskiego, okaże się, że 40 z nich się nie sprawdziło, 10 być może dziwnym trafem to każdy po pijaku by przewidział, znając sytuację geopolityczną, a na końcu usłyszymy, no ale zwłoki znalazłem. Tak też było z Węcławkiem, wiesz. Ja na przykład, ja się interesuję szeroko rozumianą kulturą popularną, pewnymi trendami, kulturą myśli i wiesz, te lata 90. były bardzo kolorowe pod pewnymi względami i to było idealne środowisko dla takich ludzi jak Węcławek. Trochę ich było, o wielu się nie pamięta. Inni to byli po prostu, wiesz, wróże jacyś astrolodzy, którzy przepowiadali przyszłość. Natomiast jasnowidzów, no trochę było, ale wydaje mi się, że jest coś, co w naszym kraju stanowi taką podstawę, pożywkę dla ich istnienia. To znaczy jakaś taka niepewność chyba wieczna odnośnie tego, co się wydarzy i konieczność zasięgania opinii, a znaczy konieczność, no prasa wiadomo, jak to prasa będzie zawsze zasięgała opinii jasnowidzów, bo to jest jakaś zapchaj dziurka taki tekst, zwrócenie uwagi, ale myślę, że no Jackowski jest znacznie większym fenomenem, tylko że nie możemy porównywać dwóch zupełnie różnych sytuacji. No. Tak jak mówię, gdyby Węcławek miał dostęp do internetu, no byłby pewnie naprawdę popularny. I powiem wam, że były strony internetowe, które o Węcławku pisały, kiedy on jeszcze żył. No do tych stron dotrzeć się dzisiaj nie da, no chyba że przez Wayback Machine. I tam można niektóre rzeczy o nim poczytać, można niektóre rzeczy znaleźć, ale im, wiesz, lata mijały, to tym bardziej o nim zapominano. Także dzisiaj jest kilku znanych jasnowidzów w Polsce. Natomiast ci, którzy są najbardziej zapamiętani, no to oczywiście Osowiecki, który chociaż jest uważany za super jasnowidza, to tak naprawdę no, nie zostawił żadnej przepowiedni odnośnie przyszłości praktycznie, oprócz chyba jednej. No oczywiście Klimuszko. Klimuszko jest dla mnie takim najbardziej wiarygodnym jasnowidzem z tej całej grupy, przynajmniej takim, który nie szukał poklasku na siłę i dysponował jakąś wiedzą, dysponował jakimś pojęciem. No i oczywiście Jackowski. No Jackowski, który tak powoli staje się, nie wiem czy jasnowidzem, tylko jakimś takim, wiesz, komentatorem geopolitycznym, czy kimś w tym rodzaju, facetem, który się na wszystkim zna, o wszystkim jest w stanie coś powiedzieć, tylko ja nie wiem, czemu to nie zaszkodzi. No. On też powinien sobie wziąć do serca sytuację Węcławka, bo Węcławek mówił naprawdę niesamowite rzeczy, zapowiadał niesamowite wydarzenia i duża część z tego się nie sprawdzała jednak, albo jeszcze się nie sprawdziła. Także może po prostu jasnowidze poszli po rozum do głowy i obrali nową metodę, wiesz. No skoro nie można czegoś przewidzieć na 100% za każdym razem, no to trzeba wymyśleć sobie jakąś bajerkę, jakieś usprawiedliwienie. No i ta bajerka jest na przykład taka, że no nie da się w 100% przyszłości przewidzieć, bo jest milion różnego rodzaju zależności i jasnowidz widzi tylko jedną z linii czasu. Dla mnie to jest bzdura, tak naprawdę. Żaden jasnowidz, no. No, żaden jasnowidz. No to ja też na przykład widzę taką linię czasu i co? A to jest po prostu jeden z wariantów przyszłości. No i jest jeszcze takie wytłumaczenie, jakie ma no Jackowski, że on tam ma jakieś poczucie, tak? Że coś widzi, ale jest to coś bardzo niewyraźnego, tylko że w jego przypadku to jest tak, że to są
to są informacje, które są bardzo niekonkretne. Natomiast Węcławek był konkretny, bo mówił co, gdzie, kiedy, jak i tak dalej. No tylko, że nie zawsze się sprawdzało. Okej, dzięki ogromne za poświęcony czas. My ciekawi jesteśmy waszych komentarzy, a może ja tam z biegiem czasu też się odważę tą analizę, bo ona czeka, grzeje się u mnie w takiej sejmowej zamrażarce, no nie? Na temat Jackowskiego tą analizę wielu naprawdę jego przedziwnych przepowiedni wywiesić. Nie wiem. Jak się odważę, to wrzucę, na pewno będzie to ciekawy materiał. Dzięki ogromne, Piotrze, pozdrawiam serdecznie, wszyscy czekamy na wasze komentarze. Trzymajcie się, cześć.